Chibario, duch niezłomności z Okinawy. Królestwo Ryukyu, dawne serce dzisiejszej Okinawy, było miejscem wyjątkowym. Nie tylko pod względem geografii, ale przede wszystkim ducha. Ta mała wyspa na południu Japonii przez wieki kształtowała kulturę odrębną, niepowtarzalną, głęboko zakorzenioną w wartościach, które nie uginały się pod presją historii. Okinawa była inna i do dziś pozostaje inna. Ta odrębność widoczna jest na wielu płaszczyznach, w zwyczajach, tradycjach, podejściu do życia i walki, ale szczególnie mocno objawia się w języku. Tam, gdzie na kontynencie używa się klasycznego japońskiego, Okinawa odpowiada własnym głosem, językiem Uchina-Aguchi. To nie tylko dialekt, to nośnik tożsamości, to głos pokoleń, które nie ugięły się przed losem. Wielu karateków, w tym ja, korzysta z japońskiej terminologii w treningu. To naturalne. Terminy takie jak jodan, chudan, kata, hajime czy dojo są wpisane w strukturę nauczania. Nadają treningowi rytm, formę i głębię. Uczą szacunku do tradycji. Ale prawdziwe zrozumienie ducha walki nie kończy się na słowach rodem z Tokio. By dotknąć istoty karate, trzeba sięgnąć głębiej, tam gdzie bije serce tej sztuki, na Okinawę. Język Uchina-Aguchi może wydawać się trudny i rzeczywiście niełatwo go opanować. Ale nie o gramatykę tu chodzi. Chodzi o to, co te słowa niosą. Ich brzmienie, ich siła, ich źródło. Niektóre z nich uderzają jak uderzenie w makiwarę, prosto, mocno, bez zbędnych ozdobników. Jednym z takich słów jest Chibario. To nie jest zwykłe dasz radę. To nie slogan z plakatu motywacyjnego. To nie miękka zachęta typu powodzenia. Chibario to okrzyk ducha. To zew walki. To wyraz wewnętrznej siły, która nie zgadza się na rezygnację. To słowo, które niesie ze sobą historię przetrwania, buntu i niezłomności. Chibario vs. Ganbatte. Różnica, która robi różnicę. W japońskim świecie istnieje słowo ganbatte, znane chyba każdemu, kto choć trochę miał do czynienia z kulturą Japonii. Znaczy ono, postaraj się, daj z siebie wszystko, nie poddawaj się. Brzmi nieźle, prawda? Ale ganbatte to słowo mocno splecione z japońską koncepcją obowiązku wobec innych. Często mówi się je, by sprostać oczekiwaniom otoczenia, by nie zawieść grupy, rodziny, społeczeństwa. Jest w nim pewna presja, pewna zewnętrzność. A teraz wejdźmy w Chibario. To nie jest wezwanie, by zadowolić innych. To nie jest motywacja z zewnątrz. Chibario to siła, która płynie z wewnątrz. To jakby twój własny głos wewnętrzny mówił: nie zatrzymuj się, nie teraz, jeszcze nie skończyłeś. To przypomnienie, że nie walczysz dla poklasku, nie walczysz, by spełnić czyjeś oczekiwania. Walczysz, bo taka jest twoja droga, bo to twoje życie, bo to twoje karate. Korzenie w trudnej historii. Nie da się zrozumieć znaczenia Chibario, jeśli nie zna się historii Okinawy. Ta wyspa, przez wieki znajdująca się na styku wpływów chińskich, japońskich i własnych lokalnych, była świadkiem niejednego kryzysu. Okresy niezależności przeplatały się z czasami okupacji, marginalizacji i ucisku. A jednak Okinawa nigdy nie straciła swojego ducha. To właśnie w tych trudnych czasach narodziło się Chibario, nie jako hasło na transparentach, ale jako cichy szept w sercu wojownika. Kiedy wszystko zdawało się walić, a przyszłość wyglądała jak ciemność bez końca, wtedy Chibario stawało się iskrą. Jednym słowem, które mówiło: jeszcze żyjesz, jeszcze możesz, jeszcze nie przegrałeś. Chibario w dojo, więcej niż okrzyk. W tradycyjnym okinawskim dojo nie uczysz się tylko kopnięć i bloków, uczysz się postawy, uczysz się trwania. Bo karate to nie sport, to nie sposób na wygraną w zawodach. To sposób życia. To droga, którą idziesz każdego dnia, niezależnie od tego, czy masz pas białego koloru, czy czarnego. I właśnie tu, w tym kontekście, Chibario nabiera swojej pełnej mocy. To nie jest tylko słowo, które wypowiadasz, gdy zaczyna się trening. To nie jest okrzyk przy technice. To jest wewnętrzny ogień, który płonie w tobie, gdy robisz 10. powtórzony blok chudan, gdy pot kapie na matę, gdy nogi drżą, a ty nadal powtarzasz kata z pełnym skupieniem. To Chibario sprawia, że podnosisz się po każdym upadku, że nie zatrzymujesz się, gdy boli, że walczysz, gdy nikt nie patrzy, bo to nie publiczność decyduje o twojej sile, decydujesz ty. Nie tylko dla wojowników, dla każdego. Siła słowa Chibario nie kończy się na macie, nie ogranicza się do dojo.
Ono działa także wtedy, gdy życie wali ci się na głowę, gdy tracisz grunt pod nogami, gdy pojawia się zwątpienie, samotność, presja. Wtedy nie potrzebujesz pustych słów otuchy. Potrzebujesz przypomnienia, że masz w sobie siłę. I właśnie tym jest Kibario. To przypomnienie, że choć burza szaleje wokół ciebie, to ty jesteś skałą. Że choć świat pcha cię na kolana, ty masz w sobie ogień, który każe ci wstać. W sercu kata, w głębi techniki. Każde kata niesie ze sobą historię. To nie tylko zestaw ruchów, to nie choreografia. To opowieść o walce, zarówno fizycznej, jak i wewnętrznej. I w każdym z tych ruchów, w każdym bloku, uderzeniu, przejściu może być obecne Kibario. Gdy wykonujesz seisan, naihanchi czy kusanku, nie robisz tego dla formy. Robisz to, by odnaleźć siebie. A to wymaga siły. Czasem większej niż siła fizyczna. Wymaga odwagi, by zmierzyć się z własnymi słabościami. I właśnie wtedy Kibario jest twoim sprzymierzeńcem. Ono mówi, jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze jeden krok, jeszcze jedno wejście głębiej w sens tej drogi. Nie technika, a duch. Wielu początkujących karateków skupia się na technice. Chcą doskonałych kopnięć, perfekcyjnego gardy, silnego ciosu, ale mistrzowie wiedzą, że technika to tylko narzędzie. Siła nie leży w ciele, siła leży w duchu. A duch wojownika nie rodzi się z komfortu, rodzi się z oporu. I tu znowu wracamy do Kibario, bo to słowo jest esencją ducha walki. Nie jako agresji, ale jako niezłomności. Nie jako dominacji, ale jako trwania. Nie jako przymusu, ale jako wyboru. Nie potrzebujesz talentu, potrzebujesz wytrwałości. Nie musisz być najlepszy, nie musisz być najszybszy, nie musisz mieć czarnego pasa, musisz mieć Kibario. To ono sprawi, że pójdziesz dalej, gdy inni się zatrzymają. To ono sprawi, że nie rzucisz ręcznika, gdy przyjdzie zmęczenie. To ono sprawi, że po latach nadal będziesz na tej drodze, silniejszy, mądrzejszy, bardziej obecny. Podsumowanie. Z ogniem w sercu, Kibario to nie jest tylko słowo z Okinawy. To nie jest tylko lokalny idiom. To deklaracja, to postawa, to zbroja duszy. W świecie, który coraz częściej ucieka od trudności, który woli wygodę niż wysiłek, Kibario przypomina nam, kim jesteśmy. Że człowiek jest stworzony do walki, do przezwyciężania, do stawania naprzeciw temu, co trudne. Nie ma znaczenia, jak ciężko jest dzisiaj. Nie ma znaczenia, jak daleka wydaje się droga. Masz w sobie siłę. Ona tam jest. Czeka tylko, by się obudził. Kibario, trwaj, walcz, idź dalej. Jeśli ten materiał dał ci do myślenia, napisz w komentarzu, co dla ciebie znaczy słowo Kibario. Jak ty odnajdujesz siłę w trudnych momentach. Twoja perspektywa może zainspirować innych. Zachęcam cię również do sprawdzenia innych filmów na kanale. Znajdziesz tam więcej treści o karate, Okinawie, duchowości i codziennej wytrwałości. Jeśli czujesz, że ten przekaz był wartościowy, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i bądź z nami na dłużej. Dziękuję, że jesteś i pamiętaj, Kibario.